Jak działa winda o sterowaniu zbiorczym w dół. W tym filmie postaram się pokazać wszystkie przypadki zachowania się typowej windy licencyjnej ze sterowaniem zbiorczym w dół. Windy najpopularniejszej w typowym polskim budownictwie mieszkaniowym z lat 70. i 80. i znanej z nazwy zręb, od zjednoczenia obejmującego jej zakłady produkcyjne. Nie będzie tutaj jednak mowy o tym, jak to jest zrealizowane od strony technicznej. Za tym wszystkim stoją oczywiście przekaźniki, ale na całą stronę techniczną, czyli jak i dlaczego to działa, poświęciłem oddzielne filmy. Na cel filmu zamiast windy w skali 1:1 wykorzystam makietę. Pozwoli to łatwiej obserwować windę od góry do dołu, bez biegania po piętrach. Ów makieta współpracuje z oryginalnym sterowaniem w skali 1:1, zdemontowanym z prawdziwej windy i w całej swojej okazałości pamięta czasy gierka. Jak łatwo wywnioskować, zachowanie się tej makiety jest w 100% zgodne z tym, jak zachowuje się winda prawdziwa. Bardziej zainteresowanym powiem tylko, że numer schematu tego sterowania to E13001, czyli w zasadzie można rzec, że to ten najczęściej spotykany. Co to znaczy zbiorczość w dół? Sterowanie zbiorcze w dół jest przeznaczone dla budynków mieszkalnych. Rozchodzi się o to, że typowy mieszkaniec wielkiej płyty w zasadzie porusza się tylko w dwóch relacjach. Wychodzi z mieszkania i udaje się w dół na parter, aby opuścić budynek, lub odwrotnie. Jedzie z parteru do swojego mieszkania. Założono z góry, że ruch pomiędzy piętrami do sąsiada po szklankę cukru jest pomijalny. Szczegóły, na czym dokładnie polega ta zbiorczość, w dalszej części tego filmu. Elementy windy. Winda składa się z kabiny, wewnątrz której podróżują pasażerowie. Drzwi szybowych, półautomatycznych, co znaczy tyle, że otwierane są ręcznie, a zamykają się same na skutek działania sprężynki. Kabina nie posiada drzwi kabinowych, bo przypominam, mówimy o typowym polskim zrębie. Tu na makiecie sprężyny nie ma, więc wbrew popularnemu napisowi drzwi te będę musiał ręcznie domykać. Tej windzie, w sumie jak każdej innej, możemy wydać dwa podstawowe rozkazy: dyspozycję oraz wezwania. Dyspozycję nadajemy przyciskami wewnątrz kabiny. Za ich pomocą pasażer, który jest w środku, w kabinie, instruuje windę, dokąd chce pojechać. Przycisków dyspozycji jest oczywiście tyle, ile pięter dana winda obsługuje. Wezwania natomiast nadajemy na poszczególnych przystankach za pomocą przycisków przed wejściem do windy, po jednym na każdym piętrze. Za pomocą wezwania, jak sama nazwa wskazuje, oczekujący pasażer instruuje windę, by po niego przyjechała. Winda na wezwania i dyspozycje reaguje w różny sposób i zobaczymy to w dalszej części. W kabinie w kasecie dyspozycji mamy dodatkowo dwa przyciski: stop i alarm. Alarm uruchamia dzwonek, natomiast o przycisku stop powiem troszkę później. Na potrzeby makiety zamiast 11 pojedynczych kaset wezwań użyłem jedną kasetę kabinową, ale ona oczywiście elektrycznie połączona jest jako wezwania. Zresztą proszę spojrzeć, gdyby tutaj umieścić 11 kaset piętrowych, to po prostu nie miałyby się gdzie zmieścić. Tak będzie nam wygodniej, a to, że te przyciski nie mają na sobie cyferek tylko obok, bez problemu ułatwi nam rozpoznanie, które to które. Nadanie jednej dyspozycji. Bardzo prosty przykład i w zasadzie najbardziej podstawowy. Jest tylko jeden pasażer, który podchodzi do windy, a ta już czeka sobie za drzwiami. Otwiera drzwi, wsiada, drzwi się zamykają i nadaje dyspozycję. Na przykład chce jechać na piętro czwarte. Po wciśnięciu przycisku ten podświetla się, a kabina rusza w stronę żądanego piętra. Przy zbliżeniu się do celu winda przechodzi na wolny bieg, dojazdowy, a podświetlenie przycisku gaśnie. Po wyrównaniu poziomów podłogi winda się zatrzymuje. Pasażer otwiera drzwi i wysiada. Nadanie kilku dyspozycji. Kolejny przykład. Pasażerów jest kilku, na przykład 3. Każdy z nich chce jechać na inne piętro, na przykład drugie, trzecie i czwarte. Winda już na nich czeka, więc wsiadają i wciskają odpowiednie przyciski. Każdy z nich się podświetla, winda zapamiętuje wszystkie dyspozycje i rusza. Po dojechaniu do pierwszego piętra, na którym ktoś wysiada, zatrzymuje się i pierwszy pasażer opuszcza kabinę. Podświetlenie odpowiedniego przycisku również gaśnie. Po wyjściu pasażera winda znów rusza, by zatrzymać się na piętrze, gdzie chciał jechać kolejny pasażer. Sytuacja powtarza się aż do rozwiezienia wszystkich pasażerów. Fakt, że winda zapamiętała wszystkie nadane dyspozycje i rozwiozła pasażerów, jest jedną z cech sterowania zbiorczego. Nadanie wielu dyspozycji w dół. Podobna sytuacja, ale dla przeciwnego kierunku. 3 pasażerów z piętra 6 chce jechać na piętra 2, 3 i 4. Tutaj winda zachowa się podobnie, będzie wysadzać pasażerów na kolejno mijanych piętrach. To zachowanie zrozumiałe. Pasażer znajdujący się w kabinie nie powinien jeździć w ta i z powrotem, tylko od razu wysiąść na swoim piętrze przy najbliższej nadarzającej się okazji.
Nadanie wezwania. Pasażer chce zjechać windą na parter, ale ta nie znajduje się na jego piętrze. Obowiązany jest użyć przycisku wezwania. Po wciśnięciu winda momentalnie rusza po pasażera. Pasażer otwiera drzwi i wsiada. Teraz może nadać dyspozycję, co widzieliśmy już chwilę wcześniej. Nadanie wielu wezwań. Winda stoi na parterze, na piętrach 4, 5 i 6 czekają pasażerowie, wciskają przyciski wezwań. Winda zapamiętuje wszystkie wezwania i stanowi to tutaj istotę sterowania zbiorczego. Natomiast istota tego, że jest to zbiorczość w dół, ma odzwierciedlenie w tym, jak ta winda te wezwania potraktuje. Zobaczmy. Okazuje się, że winda pomija pasażerów na piętrach 4 i 5 i jedzie do pasażera, który znajduje się najwyżej. Tam zatrzymuje się po niego, on może wsiąść i nadać dyspozycję. I jako modelowy mieszkaniec wciśnie parter. Winda rusza. Teraz poruszając się w dół zabiera po drodze pozostałych pasażerów. I to jest sedno tego sterowania, zbiorczego w dół. Winda zawsze realizuje wezwania w kolejności od najwyższego. Bo z góry zakłada, że wszyscy pasażerowie będą chcieli zjechać w dół na parter. Wolny bieg i kasowanie dyspozycji. Z racji osiąganej prędkości i potrzeby dokładnego zatrzymania winda posiada dwie prędkości. Prędkość pełną 0,7 lub 1 metr na sekundę, z którą normalnie się porusza, oraz prędkość dojazdową równą 1/4 prędkości pełnej. Jeżeli na jakimś przystanku ma nastąpić zatrzymanie, to winda odpowiednio wcześniej przechodzi na prędkość dojazdową. Inaczej wolny bieg, jednocześnie kasując nadaną dyspozycję lub wezwanie, a po wyrównaniu poziomu podłogi w pełni się zatrzymuje i odryglowuje drzwi. Drzwi stanowią element bezpieczeństwa i winda nie ma prawa ruszyć, gdy jakiekolwiek z nich nie są zamknięte. Jeżeli pasażer nada dyspozycję, to winda będzie czekać, aż drzwi zostaną zamknięte i dopiero wtedy ruszy. W prawdziwej windzie zamknięte drzwi są ryglowane bezpośrednio przed ruszeniem i odryglowywane po zatrzymaniu. Oczywiście tylko te, za którymi stoi kabina. Makieta użyta na filmie z racji uproszczeń ryglowania nie posiada, dlatego tutaj muszę świadomie otwierać drzwi dopiero gdy winda za nimi stanie. Przy okazji warto wspomnieć, że gdyby z jakiegokolwiek powodu dowolne drzwi zostały otwarte podczas jazdy, to winda od razu się zatrzyma, pomijając oczywiście wolny bieg, a po ponownym ich zamknięciu ruszy w dalszą drogę. Wybór kierunku. W tym przykładzie jest dwóch pasażerów. Jeden chce jechać gdzieś wyżej, drugi gdzieś niżej, na przykład z piętra 3 na 4 i na 2. Oboje wsiadają do windy i wciskają odpowiednie przyciski dyspozycji. Przypadek pierwszy. Najpierw przycisk wcisnął pasażer jadący w dół, a po nim pasażer jadący w górę. Winda rusza w stronę dyspozycji wybranej jako pierwszej. Po jej zrealizowaniu zmienia kierunek i realizuje drugą. Przypadek drugi. Najpierw przycisk wciska pasażer jadący w górę. Sytuacja jest symetrycznym odbiciem sytuacji poprzedniej. Przypadek trzeci. Jednocześnie wciśnięcie obu przycisków. Okazuje się, że winda rusza w dół. W przypadku jednoczesnego zaistnienia potrzeby jazdy w obu kierunkach winda zawsze w pierwszej kolejności wybierze kierunek w dół. Kolejność nadania dyspozycji. Dwóch pasażerów chce jechać z parteru, na przykład na piętra 3 i 4, ale jeden z nich guzdra się z wciśnięciem przycisku. Najpierw jeden pasażer wciska tylko przycisk 4. Winda rusza. W trakcie jazdy wciskamy przycisk 3. Winda wysadza pasażerów w kolejności mijanych pięter. Kolejność wciskania dyspozycji jest bez znaczenia, o ile oczywiście zostaną wciśnięte na czas, czyli przed minięciem punktu zwalniania. Kolejność nadania wezwań. Analogiczny przypadek do poprzedniego, ale pasażerowie czekają na piętrach 3 i 4. Najpierw przycisk wciska pasażer z piętra 3. Winda rusza z parteru, w międzyczasie wciska przycisk pasażer na piętrze 4. Okazuje się, że winda jedzie najpierw po pasażera znajdującego się wyżej, mimo że przycisk wcisnął później. Czyli zgodnie z zasadą zbiorczości w dół realizuje wezwania od najwyższego do najniższego. Dalej oczywiście obowiązuje zasada, że pasażer musi wcisnąć ten przycisk na czas. Zmiana kierunku. Pasażerowie wsiadają na piętrze 3 i nadają dyspozycję w dwóch różnych kierunkach. Jedną wyżej na piętro 5, a drugą niżej na pierwsze. Dyspozycja 5 była pierwsza, więc w jej stronę rusza winda, ale zanim dojedzie, pasażerowie wciskają jeszcze przycisk 6. Winda po zatrzymaniu się na 5. piętrze nie zawraca na piętro pierwsze, lecz jedzie dalej aż do piętra 6, mimo że wciśnięte było najpóźniej.
To sterowanie nie zapamiętuje kolejności nadawania wezwań i dyspozycji, zapamiętuje jedynie obrany kierunek, a zmiana obranego kierunku jazdy następuje dopiero wtedy, gdy zrealizuje wszystkie dyspozycje i wezwania w kierunku obecnie obranym. Czas na otwarcie drzwi. Nadajmy naszej kabinie kilka dyspozycji. Winda będzie zatrzymywać się na kolejnych piętrach, dając pasażerowi chwilę czasu, w założeniu 2,5 sekundy, na otwarcie drzwi. Jeśli tego nie uczyni, winda pojedzie dalej. W przypadku wezwań sytuacja jest oczywiście identyczna. Priorytet kierunku z dyspozycji. Jeżeli pasażer wezwał windę i dla tej windy był to ostatni rozkaz w kierunku jej jazdy, także po rozpoczęciu zwalniania po tego pasażera skasowała sobie wybrany kierunek i ewentualnie gdzieś wyżej już po tym momencie ktoś sobie tą windę wezwał, to pasażer pierwszy po wejściu do windy powinien mieć wyłączność na decyzję, w którą stronę pojedzie. Zakładamy, że chce jechać w dół. Jeśli wciśnie przycisk dyspozycji przed zamknięciem drzwi lub krótką chwilę, idealnie 3 sekundy, po ich zamknięciu, to winda obierze kierunek zgodny z jego wolą, ignorując fakt, że w międzyczasie gdziekolwiek inny pasażer wezwał windę. Niestety, skoro się spóźnił, to będzie teraz czekał, aż winda zrealizuje wszystkie dyspozycje i wezwania w kierunku zgodnym z pasażerem w kabinie i dopiero wówczas po niego wróci. Czas na wybranie dyspozycji. Jeszcze raz ten sam przypadek, ale pasażer w kabinie guzdra się i nie wciska przycisku. Winda czeka chwilę, idealnie powinno być to 3 sekundy i dopiero rusza, ale już w stronę kolejnego wezwania. Podsumowując, jeśli winda nie ma obranego kierunku, to nie obierze go na skutek wezwania, jeżeli drzwi są otwarte oraz przez w założeniu 3 sekundy po ich zamknięciu. A wszystko po to, by wsiadający do pustej kabiny pasażer nie pojechał w kierunku przeciwnym, niż by sobie tego życzył. 2 kierunki jednocześnie. Załóżmy, że pasażer przyjechał na piętro 5. Po dojechaniu, a przed zamknięciem drzwi, zaistniały w dowolnej kolejności wezwania powyżej i poniżej kabiny. Zakładamy, że nikt nie wsiada lub nie wciska dyspozycji, więc po zamknięciu drzwi i upłynięciu czasu na priorytet z dyspozycji, kabina wybiera kierunek na podstawie wezwań i będzie to tutaj kierunek dół, jako że ten ma priorytet przy wyborze. Podobnie zresztą jak przy idealnie jednoczesnym nadaniu dyspozycji, co widzieliśmy już chwilę wcześniej. Czas na wybranie dyspozycji przy obranym kierunku. Zarejestrowano kilka wezwań. Winda obsługuje je od najwyższego, lecz pasażerowie nie nadają dyspozycji. Winda po zamknięciu drzwi nie czeka, bo ma już wybrany kierunek. W tym przypadku kierunek w dół. Dyspozycja i wezwanie na to samo piętro. Tutaj objawi się pewna cecha charakterystyczna tych sterowań. Pasażer z parteru chce jechać na piętro 4. Na piętrach 2., 4., 5. i 6. oczekują inni pasażerowie. Winda rusza, mija wezwanie z 2. piętra, bo jedzie na górę. Zatrzymuje się na piętrze 4, bo pasażer ma prawo wysiąść przy pierwszej nadarzającej się okazji. Ale okazuje się, że wezwanie również zostało skasowane, mimo że winda pojedzie jeszcze w górę na piętro 6 i potem 5. Podyktowane jest to uproszczeniem sterowania oraz faktem, że przed windą nie ma żadnej sygnalizacji, czy winda pojedzie w górę czy w dół i wsiadający pasażer nie ma możliwości się o tym dowiedzieć. Po wejściu, bez względu na to jaką nada dyspozycję, np. parter, winda pojedzie w górę na piętro 6, dlatego że kierunek góra był obrany już wcześniej i będzie trwał aż do zrealizowania wszystkiego, co po drodze. Podczas jazdy w dół zabrani zostaną pasażerowie z pięter 5 i 2. Pełne obciążenie. Winda wyposażona jest w czujnik pełnego obciążenia. Jeżeli wsiądzie do środka odpowiednio gruby pasażer, to czujnik zadziała i winda przestanie realizować wezwania. Na potrzebę makiety czujnik zastąpiony jest przełącznikiem postawionym tutaj obok przycisków dyspozycji. Na piętrach 6, 5, 4 i 3 istnieją wezwania, przy czym na piętrze 5 czeka gruby słoń. Winda, zgodnie z zasadą zbiorczości w dół, jedzie do najwyższego pasażera, zabiera go, a ten wciska parter. Potem zatrzymuje się po słonia. Słoń wsiada i w tym momencie czujnik w podłodze wykrywa jego nadwagę. Winda rusza i zatrzymywać się będzie tylko na dyspozycję. Wezwania od kolejnych pasażerów muszą poczekać, aż słoń wysiądzie.
Dodam, że czujnik ten ma na celu wyłącznie niezatrzymywanie pełnej kabiny, w której już prawdopodobnie nie ma miejsca. Choć działa wagowo, to wychodzi z założenia stałej proporcji pomiędzy wagą pasażerów i wymaganą powierzchnią kabiny, by się kolejni pasażerowie zmieścili. W windach tych nie ma czujnika przeciążenia, bo zgodnie z wyżej wymienioną zasadą, pasażerowie, którzy ważyliby za dużo, nie zmieściliby się na dostępnej powierzchni kabiny. Pełne obciążenie bez dyspozycji. Gdyby pasażerowie nie wciskali w ogóle przycisków dyspozycji, a do kabiny wsiadł słoń, to winda będzie poruszać się od skrajnego do skrajnego wezwania, oczywiście je kasując. To skutek tego, że ciężki słoń, to znaczy czujnik pełnego obciążenia, wyłącza tylko zatrzymywanie się na wezwania, ale nie wyłącza wyboru kierunku i jazdy. Winda wyłącza obrany kierunek po dojechaniu do ostatniej dyspozycji bądź wezwania, co jest tożsame z zatrzymaniem się. Dyspozycja i wezwanie na to samo piętro przy pełnym obciążeniu. Przypadek podobny do opisanego wcześniej. W windzie jedzie słoń, ale wysiada na przystanku z wezwaniem. Winda pominie wezwania po drodze, bo słoń jest ciężki. A po dojechaniu do przystanku z dyspozycją i wezwaniem jednocześnie skasuje oba, bo i dyspozycje i wezwania kasowane są zawsze. Przycisk STOP. Głównym zadaniem przycisku STOP jest bezwarunkowe i natychmiastowe zatrzymanie windy. Ten przycisk jest szczególnie istotny, bo przypomnę, mamy do czynienia z windą, która nie posiada drzwi kabinowych. Kasowanie dyspozycji. Użycie przycisku STOP prócz zatrzymania windy kasuje też wszystkie dyspozycje. Winda będzie stała tak długo, aż nie nadamy jakiejkolwiek dyspozycji od nowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy winda stoi z otwartymi drzwiami. Wówczas przycisk STOP nie działa i nie kasuje dyspozycji. Stop, a wezwania. Zadaniem przycisku STOP jest bezwarunkowe zatrzymanie windy, lecz przycisk ten nie kasuje wezwań. Stanowiłoby to przecież łatwe pole do nadużyć. Winda po użyciu przycisku STOP zostanie zatrzymana i mimo obecności wezwań będzie stać do momentu ponownego uruchomienia. Uruchomienie windy po stopie przez nadanie dyspozycji. Po użyciu przycisku STOP jedną z metod ponownego uruchomienia windy jest nadanie dowolnej dyspozycji. Winda zacznie realizować nową dyspozycję, jak i istniejące już wcześniej wezwania. Uruchomienie windy po stopie przez otwarcie drzwi. Przyjęto również, że pasażer, który użył stopu w obrębie przystanku, może opuścić kabinę. By winda nie stała unieruchomiona, każdorazowe otwarcie drzwi i ponowne ich zamknięcie uruchamia na powrót windę i realizację wezwań. Stop, a wybrany kierunek. Użycie przycisku STOP nie kasuje obranego kierunku i po zadysponowaniu w przeciwną stronę i tak pojedzie zrealizować istniejące wezwania. Gdyby jednak wezwań nie było, to ponowne zadysponowanie windy również spowoduje rozruch w poprzednio obranym kierunku, zatrzymanie na najbliższym przystanku i zawrócenie ku nowej dyspozycji. Dodać należy, że jeśli winda rozpoczęła zwalnianie do ostatniej dyspozycji lub wezwania i je skasowała, to przestaje mieć wybrany kierunek. W takiej sytuacji po użyciu przycisku STOP i ponownym zadysponowaniu ruszy od razu w żądanym kierunku. Dyspozycja lub wezwanie na bieżący przystanek. W tych windach możliwym jest zarejestrowanie dyspozycji lub wezwania na przystanek, na którym aktualnie stoi kabina. Jednak nie uruchomi to windy z prostej przyczyny. Ta znajduje się już u celu potencjalnej podróży. Jednak dyspozycja bądź wezwanie pozostaje zarejestrowanym i po ewentualnym wysłaniu windy na dowolny inny przystanek, ta po zamianie kierunku wróci i zatrzymując się skasuje dane wezwanie lub dyspozycję. Strefy przystanków i stop. To sterowanie rejestruje położenie kabiny z dokładnością do pojedynczego przystanku. To znaczy, że jeżeli użyjemy przystanku stop gdzieś między piętrami, to według sterowania winda będzie znajdować się na jednym z nich.
Wyjątkiem tutaj jest wciśnięcie stopu w strefie przystanku wcześniejszego niż ostatni przy danym kierunku jazdy. Dyspozycja na ten przystanek w tym konkretnym przypadku jednak dźwig uruchomi i dojedzie on do przystanku następnego. Jest to jednak skutek zapamiętania przez windę obranego kierunku, a ten kasowany jest wyłącznie w sytuacji, gdy winda dojeżdża do ostatniego przystanku w danym kierunku jazdy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.